Partnerem odcinka jest sklep Militaria.pl, gdzie właśnie wystartowały Black Weeks ze zniżkami aż do 70%. Link w opisie. The President of the United States is dead. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The President of the United States is dead. Masz wrogów? To dobrze. To znaczy, że broniłeś czegoś w ciągu swojego życia. Te słowa pochodzą z ust Winstona Churchilla, jednego z najwybitniejszych polityków w historii świata. Chociaż sam Churchill dożył późnej starości, umierając na udar mózgu w wieku 90 lat, doskonale wiedział, że nieustanne bycie na świeczniku wiąże się z ryzykiem utraty życia. Historia zna wiele takich przypadków, a wiek XX, czasy wielkich wojen, kryzysów i tworzenia się nowych systemów politycznych, był pod tym względem niezwykle obfity. Już na pierwsze lata tego burzliwego okresu przypadło jedno z najbardziej znamiennych morderstw – zastrzelenie austriackiego księcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie w 1914 roku, co dało początek I wojnie światowej. XX wiek to również historia radykałów, którzy siłowo próbowali eliminować najbardziej znaczących przedstawicieli obozów rządzących. Zabójstwo prezydenta Johna Kennedy'ego, który zginął z rąk zamachowca podczas przejazdu przez Dallas w 1963 roku, po dziś dzień rozpala wyobraźnię fanów teorii spiskowych. Podobnie jak morderstwo włoskiego premiera Aldo Moro, którego ciało w 1978 roku znaleziono w bagażniku porzuconego samochodu. Konfliktów i zamachów nie brakowało również w Polsce, która w XX wieku stanowiła prawdziwy tygiel poglądów i przekonań. Biorąc pod uwagę ówczesne tło polityczne, wliczając w to najpierw odzyskanie niepodległości, następnie II wojnę światową, a na końcu traumatyczny okres komunizmu, można powiedzieć, że polscy działacze sceny politycznej byli nieustannie wystawiani na niebezpieczeństwo. Grudzień 1922 roku upłynął w Polsce pod znakiem pierwszych w historii wyborów prezydenckich. Głowę państwa wybierało Zgromadzenie Narodowe. W ciągu 4 tur po kolei odpadali liderzy największych partyjnych ugrupowań. Finalne, 5. głosowanie objęło już tylko 2 kandydatów, reprezentującego prawicę Maurycego Zamoyskiego oraz byłego ministra spraw zagranicznych, przedstawiciela lewicowego Polskiego Stronnictwa Ludowego Wyzwolenie Gabriela Narutowicza. Po uzyskaniu 56% głosów za sprawą poparcia ze strony lewicy, centrum i mniejszości narodowych, wybory wygrał Narutowicz. Wielu posłów głosowało nie tyle za nim, co przeciw Zamoyskiemu, który jako jeden z największych posiadaczy ziemskich w kraju nie mógł liczyć na poparcie lewicowych zwolenników reformy rolnej. Informacja o zwycięstwie Narutowicza zelektryzowała środowiska prawicowe, które wyrażając swoje niezadowolenie, organizowały na ulicach Warszawy manifestacje i pochody. Nowego prezydenta określano mianem antyreligijnego masona reprezentującego interesy światowej finansjery. Pomimo wyraźnie odczuwalnego napięcia, objawiającego się widmem wojny domowej, zapewne niewielu przypuszczało, że kadencja Gabriela Narutowicza będzie jednocześnie najkrótszą kadencją prezydencką w dziejach Polski. Eligiusz Niewiadomski był z wykształcenia malarzem. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Petersburgu. Prywatnie był zagorzałym zwolennikiem nacjonalizmu. W młodości związał się z ruchem narodowo-demokratycznym, otwarcie popierając Romana Dmowskiego. W jego opinii kraj zmierzał w stronę lewicowego rozkładu, za który obwiniał pierwotnie Józefa Piłsudskiego, ale gdy ten nie zdecydował się kandydować w wyborach prezydenckich, swoją antypatię Niewiadomski przeniósł na świeżo powołanego Narutowicza. Ich drogi przecięły się 16 grudnia 1922 roku, zaledwie 5 dni po zaprzysiężeniu Narutowicza na nowy urząd. Prezydent był wówczas obecny na otwarciu wystawy w budynku warszawskiej Zachęty. Niewiadomski również się tam pojawił, wyposażony w rewolwer, z którego posłał w stronę Narutowicza 3 pociski. W budynku zapanował popłoch. Znajdujący się w pobliżu lekarz niemal natychmiast stwierdził zgon, wywołany krwotokiem wewnętrznym. Niewiadomski nie uciekał z miejsca zdarzenia, dobrowolnie oddając się w ręce policji. Podobną postawę wykazał w toku przeprowadzonego procesu. Nie wnosił apelacji od orzeczonej wobec niego kary śmierci.
Wyrok przez rozstrzelanie wykonano 31 stycznia 23 roku. Po wykonaniu egzekucji prawicowa prasa opisywała Niewiadomskiego jako szaleńca, jedynego odpowiedzialnego za popełnioną zbrodnię. Tymczasem, biorąc pod uwagę antyprezydencką nagonkę i atmosferę nienawiści napędzaną przez wrogi obóz, trudno nie ulec wrażeniu, że Niewiadomski nie był jedyną osobą odpowiedzialną za śmierć Narutowicza. Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. W czasie II wojny światowej wielu przedstawicieli polskiej elity politycznej poniosło śmierć z rąk nieprzyjaciela. Przykładem jest ówczesny prezydent Warszawy, Stefan Starzyński, który po napaści Niemiec na Polskę i pomimo prób przekonania go do opuszczenia kraju, pozostał w stolicy, biorąc aktywny udział w formowaniu obrony miasta. Przystępuję do tworzenia oddziałów obrońców Warszawy. Pierwszy oddział ma być gotów niezwłocznie. Musimy natychmiast pokazać, że Warszawa ma swoich żołnierzy, swoich warszawiaków, którzy z bronią w ręku staną choćby dzisiaj, w tej chwili, choćby za godzinę czy za dwie i bić się będą za Warszawę i za ojczyznę. Starzyński już od dziecka uczony był miłości do ojczyzny, którą w późniejszych latach wyrażał, wstępując do Legionów Polskich po wybuchu I wojny światowej, czy wtedy, gdy już jako prezydent Warszawy przemówieniami na antenie Polskiego Radia podtrzymywał Polaków na duchu w dramatycznym okresie kampanii wrześniowej. Chciałem, żeby Warszawa była wielka. Wierzyłem, że wielką będzie. Dziś widzę wielką Warszawę, mówił, gdy stolica i jej mieszkańcy bronili się przed agresorem. Napaść na Polskę przekreśliła plan rozwoju Warszawy, który Starzyński opracował we współpracy z ministrami i prezydentem Mościckim. Założenia przewidywały nie tylko dalszy rozwój infrastruktury komunikacyjnej i budowę nowych mieszkań, których notabene za całej kadencji Starzyńskiego wybudowano około 100 000, ale i przystosowanie stolicy pod organizację takich wydarzeń jak Igrzyska Olimpijskie czy Światowa Wystawa Przemysłowa. Niemcy aresztowali prezydenta Starzyńskiego 27 października 1939 roku, miesiąc po kapitulacji Warszawy. Zatrzymano go w ratuszu i po przeprowadzonych przesłuchaniach umieszczono w areszcie policyjnym. W późniejszym czasie przewieziono go do więzienia na Pawiaku, z którego działacze podziemia planowali go wydostać. Przygotowano dokumenty i nową kryjówkę, ale Starzyński wiedział, że jego zniknięcie zakończy się zemstą na niewinnych Polakach. Nie chciał nikogo narażać, dlatego nie przyjął pomocy. Wiadomo, że na Pawiaku przebywał do grudnia 1939 roku. Pod koniec tego miesiąca przepadł bez śladu, a jego dalsze losy na długo zostały owiane tajemnicą. Te barbarzyńskie metody bicia specjalnie w kościoły lub pamiątki narodowe, jak zamek czy belweder, te barbarzyńskie metody, które nic wspólnego z wojną nie mają, które nie są wojną, które są metodami bandyckimi, muszą obudzić gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dzisiaj doznaje. Wersji co do tego, kiedy i w jaki sposób zginął Stefan Starzyński, uformowano co najmniej kilka. Jedna z nich kieruje uwagę zainteresowanych na niemiecki obóz pracy utworzony na terenie byłej kopalni soli potasowej. Według tej relacji prezydent zmarł w 1944 roku, zamęczony staniem w jednym miejscu z zawieszonymi na jego ramionach wiadrami z wodą. Według innej wersji zabito go już rok wcześniej, na terenie lub w pobliżu obozu koncentracyjnego Dachau, do którego Starzyński trafił ponoć za odmowę kolaboracji z Niemcami. Niektórzy świadkowie twierdzili, że przed śmiercią prezydentowi umieszczonemu w specjalnym bunkrze przez 3 dni bez przerwy puszczano jego własne przemówienia. Ale zarówno te, jak i wiele innych wersji zostały uznane przez Instytut Pamięci Narodowej za nieprawdziwe. Według ustaleń IPN-u cała historia skończyła się już w 1939 roku pomiędzy 21 a 23 grudnia. Opierając się na zeznaniach świadków, przyjęto, że za śmiercią Starzyńskiego stało 3 gestapowców, którzy rozstrzelali go w okolicach Warszawy. Nie wiadomo jednak, kto wydał taki rozkaz, ani gdzie pochowano prezydenta. In a way, it was worse, much worse than during the German occupation. Why?
because during the German occupation everything was clear cut. There was a war going on. Here was the enemy. We are fighting with our enemies. Everybody knew everybody else, and there were no problems as far as the attitude of the people was concerned. But during the Soviet occupation and under the communist government, it was like walking on the flying sand, or something. You never knew who is who. Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 roku Rzeczpospolitej i jej obywatelom nadal daleko było do wolności. Zmienił się jedynie okupant, który dla utrzymania komunistycznego ustroju nie wahał się stosować nawet najbardziej radykalnych środków. Z tego powodu członkowie PZPR, ówczesnej partii rządzącej, przez wielu obywateli postrzegani byli jako zdrajcy narodu. Nic więc dziwnego, że i w PRL-u nie brakowało historii, w których polityka przeplatała się ze śmiercią, choć nie wszystkie zabójstwa na wysokim szczeblu umotywowane były wyłącznie względami ideologicznymi. W 1971 roku w jednym z warszawskich mieszkań znaleziono ciało Jana Gerharda, posła na Sejm z ramienia PZPR. O jego zniknięciu milicję zawiadomiła sekretarka tygodnika Forum, którego 50-latek był redaktorem naczelnym. Stan zwłok, a właściwie zmasakrowana głowa, sztylet wbity w plecy i pasek od spodni zaciśnięty na szyi wskazywały jednoznacznie, że sprawcy nie mieli litości. Gerhard był osobą majętną, ale motywowi rabunkowemu zaprzeczało chociażby 12 000 złotych, które milicjanci znaleźli w kieszeni jego marynarki. Co prawda zginęło kilka wartościowych przedmiotów, ale ze względu na społeczny status ofiary, jak i sposób, w jaki splądrowano mieszkanie, wliczając w to powyciągane i rozrzucone dookoła dokumenty, przyjęto, że motyw zabójstwa miał charakter polityczny. Jan Gerhard nie był jedynie posłem realizującym się w działalności publicystycznej. Był również emerytowanym żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego w randze pułkownika. Jedna z przyjętych hipotez zakładała, że jego śmierć mogła być zemstą za udział w akcji Wisła, której celem było wysiedlenie ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski i likwidacja oddziałów działającej na tamtejszych terenach Ukraińskiej Powstańczej Armii. Dalekie od przychylnych były również prasowe publikacje na temat UPA popełnione przez zabitego, co jeszcze bardziej kierowało sprawę na tor możliwej zemsty. Gerhard był również jednym z członków komisji powołanej z początkiem lat 70. do zbadania okoliczności zgonu generała Karola Świerczewskiego, którego śmierć wykorzystano jako pretekst do przeprowadzenia wspomnianej Wisły. Świerczewski zginął w 1947 roku w drodze do garnizonu wojskowego położonego na terenach objętych walkami z UPA. Według oficjalnej wersji w drodze na miejsce doszło do konfrontacji z Ukraińcami, która dla Świerczewskiego zakończyła się śmiercią. Generał Świerczewski podjął tę decyzję nieoczekiwanie, zupełnie w ostatniej chwili, decydując jazdę na teren niestrzeżony. Na nasze ostrzeżenia wtedy generał Świerczewski zareagował powtórzeniem rozkazu, no i wie pan jak to jest wojsko, rozkaz jest rozkazem. Wątpliwości co do faktycznego przebiegu wydarzeń budziły sprzeczne zeznania świadków w zakresie czasu trwania samej walki, jak i liczby osób biorących w niej udział. Co więcej, komisja powołana po tym zdarzeniu wskazała, że generał zginął trafiony 2 pociskami, choć ślady na jego mundurze wskazywały na to, że postrzelono go 3-krotnie. Nagromadzone wątpliwości sprawiły, że śledztwo wznowiono z początkiem lat 70. i to Jan Gerhard był jednym z członków organu powołanego do opracowania nowego raportu. Być może wyniki ujrzałyby światło dzienne, gdyby dokumentu, o ile w ogóle istniał, nie skradziono z sejfu należącego do przewodniczącego komisji, a jej członka, Jana Gerharda, nie zamordowano w jego własnym mieszkaniu. W toku śledztwa analizowano również takie scenariusze, jak powiązanie śmierci Gerharda z jego rzekomą działalnością wywiadowczą. Analizowano również bogate życie uczuciowe zamordowanego, które prowadził z wieloma zamężnymi kobietami. Ale rozwiązaniu sprawy przysłużyły się czeki podróżne do Bułgarii, które zamordowany zakupił przed swoją śmiercią i które znalazły się na liście dokumentów zrabowanych z jego mieszkania. Osoba, która wprowadziła czeki w obieg, zeznała, że uzyskała je od Zygmunta Garbackiego, narzeczonego córki Gerharda.
Garbacki, choć pochodził z inteligenckiej rodziny, utrzymywał kontakty z tzw. marginesem społecznym. Studia na Wydziale Architektury zamienił na libację i kradzieże. Twierdził, że zabił, ponieważ Gerhard nie zgadzał się na ślub z jego córką Małgorzatą. Polityk faktycznie postawił pewne warunki, ale ograniczały się jedynie do ukończenia studiów przed zawarciem małżeństwa. Dla 27-latka był to jednak mur nie do przeskoczenia, ponieważ ze względu na absencję i złe oceny wyrzucono go z uczelni. Ale co istotne, Garbacki nie działał sam. W popełnieniu zbrodni pomagał mu jego kolega, Marian Wojtasik, który za wykonaną robotę miał otrzymać pieniądze. Wojtasik, mający za sobą napady m.in. na słynnego piosenkarza Jerzego Połomskiego, wskazał, że poprzez zabójstwo Garbacki zamierzał ułatwić sobie dojście do majątku niedoszłego teścia. Planował zabić go już wcześniej, ale dobra okazja nadarzyła się dopiero 20 sierpnia 1971 roku. Żeby nakierować śledczych na tor motywu politycznego, sprawcy celowo porozrzucali po mieszkaniu różne dokumenty. Zainteresowanie procesem Garbackiego i Wojtasika było na tyle duże, że wstęp na rozprawę możliwy był dopiero po okazaniu specjalnego biletu. Oskarżeni przyznali się do zarzuconego im zabójstwa, choć Garbacki nadal podtrzymywał, że zrobił to dla narzeczonej, ograniczanej przez ojca. Sąd nie dopatrzył się jednak żadnych okoliczności łagodzących i uznając, że sprawcy działali wyłącznie w celach rabunkowych, skazał ich na karę śmierci, którą według doniesień prasy wykonano w styczniu 1973 roku. Ale o śmierci Jana Gerharda mówiono jeszcze długo. Nie brakowało podejrzeń, że proces był ustawiony, a motyw rabunkowy posłużył jedynie utajnieniu politycznego spisku. Wierzcie nam, że cudu w jednym roku my zrobić nie możemy i gdybyśmy chcieli takie cuda robić, to z kategorii komunistów odpowiedzialnych za kraj my byśmy przeszli do kategorii cudotwórców, a cudotwórcy naszemu krajowi niczym nie pomogą. O ile zabójstwo Jana Gerharda uznaje się oficjalnie za wyjaśnione, o tyle na kartach polskiej historii nie brakuje również takich spraw, które do dziś owiane są tajemnicą. Jedną z nich jest zbrodnia, której ofiarą w 1992 roku padło małżeństwo Jaroszewiczów. Przez całe lata 70. Piotr Jaroszewicz pełnił urząd prezesa Rady Ministrów. To właśnie za jego kadencji przez Polskę przetoczyła się fala strajków z czerwca 76 roku, wywołanych drastycznymi podwyżkami cen żywności. Z początkiem kolejnej dekady premier został odsunięty od władzy, a wkrótce po tym usunięty z partii. W 1992 roku Jaroszewicz i jego żona Alicja mieszkali w willi położonej w warszawskim Aninie. Nocą z 31 sierpnia na 1 września na teren posesji dostało się kilku napastników. Kolejne godziny przebiegły pod znakiem gehenny, której poddani zostali były premier i jego małżonka. Wiadomo, że po włamaniu się do willi Piotra Jaroszewicza zaprowadzono do jego gabinetu, gdzie 83-letniego emerytowanego działacza brutalnie torturowano i uduszono. Litości nie okazano również jego żonie, którą przez cały ten czas przetrzymywano w łazience, aby na końcu zastrzelić z broni należącej do jej męża. Zwłoki zamordowanych znalazł ich syn, który przybył do domu w Aninie, zaniepokojony brakiem kontaktu. Wszczęte śledztwo od początku ukierunkowano na motyw rabunkowy, pomimo że z willi nie zniknęły żadne kosztowności. W dodatku przybyli na miejsce funkcjonariusze zadeptali część śladów. O panującym wówczas profesjonalizmie świadczy fakt, że do materiału dowodowego omyłkowo zaliczono niedopałek papierosa wypalonego przez jednego ze śledczych. Nic więc dziwnego, że sposób, w jaki postępowały służby, rozbudził podejrzenia co do ich faktycznych intencji, przyczyniając się tym samym do powstania teorii spiskowych. Te doszukujące się w śmierci Jaroszewiczów czegoś więcej aniżeli motywu rabunkowego podsycał fakt, że pomimo skrępowania ofiar prawa ręka premiera pozostawała niezwiązana, tak jakby przed śmiercią miał coś podpisać. Co więcej, pomimo wyraźnych obrażeń, koszula Jaroszewicza była podejrzanie czysta. Nie wiadomo z jakiego powodu sprawcy mieliby pozwolić mu na przebranie się przed śmiercią. W ramach popularnych teorii śmierć Jaroszewiczów powiązano z dokumentami, które premier jeszcze jako wojskowy zdobył ponoć za czasów II wojny światowej. Chodziło konkretnie o hitlerowskie archiwa, które według pogłosek zawierały informacje kompromitujące ówczesne polityczne tuzy areny międzynarodowej. Według tej teorii razem z Jaroszewiczem w posiadanie takich dokumentów mieli wejść współpracujący z nim wówczas przewodnik sudecki Tadeusz Steć
oraz generał Ludowego Wojska Polskiego Jerzy Fonkowicz. Całą trójkę łączy fakt, że w latach 90. wszyscy zostali zamordowani. Steć zginął już pół roku po Jaroszewiczu, Fonkowicz dopiero 5 lat później, ale tortury, którym poddano go przed śmiercią, przypominały te, które zgotowano byłemu premierowi. Innego powodu zamordowania byłego polityka dopatrywano się w tzw. matrioszkach, czyli podstawionych rzekomo przez Moskwę sobowtórach najważniejszych działaczy komunistycznej Polski. O tym, że radzieccy towarzysze wysłali nad Wisłę swoją wersję Bolesława Bieruta, Jaroszewicz dowiedział się ponoć od generała Świerczewskiego. Zwolennicy tej teorii nie wykluczają, że przez dostęp do tej wiedzy zginął nie tylko Jaroszewicz, ale i wspomniany wcześniej, znany z rozwiązłego języka Świerczewski. Jeszcze inna teoria dotyczy książek, które Jaroszewicz pisał w latach 90. i w których według tej wersji odsłaniał zbyt wiele tajemnic ówczesnej władzy. Proces w sprawie zabójstwa Jaroszewiczów rozpoczął się w 1994 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 4 znanych organom ścigania kryminalistów. Koronnym dowodem w postępowaniu miały być zeznania konkubiny jednego z nich, która wyjawiła, że mężczyźni planowali napad na byłego premiera i jego małżonkę. Ostatecznie kobieta wycofała swoje słowa, a pozostały materiał dowodowy był na tyle słaby, że nawet prokurator wniósł o uniewinnienie oskarżonych. Kolejny rozdział tej historii otworzył się dopiero w 2005 roku. Śledztwo zostało wznowione za sprawą postępu technologicznego i opracowania nowych systemów, które mogły przyczynić się do prawidłowej identyfikacji linii papilarnych zabezpieczonych w domu Jaroszewiczów. I być może dałoby się to zrobić, gdyby nie fakt, że zgubiono folie ze znajdującymi się na nich odciskami palców. Folie odnaleziono dopiero po latach, ale nie wniosły niczego nowego do sprawy. W 2020 roku na ławie oskarżonych Sądu Okręgowego w Warszawie zasiadło 3 byłych członków tzw. gangu karateków, grupy przestępczej działającej w latach 90. Nie oznacza to jednak, że sprawa została rozwiązana. Postępowanie sądowe trwa, a to, czy winą obarczono właściwe osoby, nadal pozostaje kwestią sporną. Halo. Dobry wieczór. A witam, bardzo miło. Słyszałem, że dzisiaj mamy urodziny. Tak, owszem, tak. To chciałem złożyć serdeczne życzenia, dużo zdrówka, pomyślności. Dziękuję serdecznie. Żebyś był zawsze fit i pit. Okej. I żeby było wszystko jak najlepiej, żeby się ułożyło po twoich myślach. No dziękuję ci serdecznie za pamięć, bardzo mi miło, że dzwonisz. Jak się chce, to się ułoży. Jak się chce, to się ułoży, no to prawda. W latach 90. XX wieku świat sceny politycznej oraz tzw. półświatek przenikały się regularnie. Politycy, którzy ze względu na zajmowane stanowiska byli w stanie oferować korzystne rozporządzenia mieniem czy prawem, często padali ofiarami wyłudzeń lub też ochoczo zgadzali się na współpracę w zamian za prywatne korzyści. Co prawda Jacek Dębski zginął w 2001 roku, ale jego działalność przypadała w znacznej mierze na końcówkę XX wieku. Szczyt jego kariery politycznej to rok 97, kiedy to objął stanowisko szefa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki. Od wykonywanych obowiązków został odsunięty 3 lata później, w konsekwencji wywiadu, którego udzielił jednej z gazet. Wyznał w nim, że pewien wysoki rangą polityk namawiał go do zebrania materiałów kompromitujących między innymi Aleksandra Kwaśniewskiego. Po tym wydarzeniu relacje Dębskiego ze światem przestępczym przybrały na sile. Były minister pożyczał pieniądze na wysoki procent i inwestował w lewe interesy. Jedną z osób, której przekazał kapitał z zamiarem jego pomnożenia, był Jeremiasz Barański, pseudonim Baranina, należący do grona ojców polskiej mafii. Prawdopodobnie Dębski zginął, ponieważ domagał się zwrotu zainwestowanych środków. Jego życie zakończył płatny morderca Tadeusz Maziuk, pseudonim Sasza, który 12 kwietnia 2001 roku zastrzelił byłego ministra w pobliżu jednej z warszawskich restauracji. Ale ani Baranina, ani Maziuk nie doczekali się wyroków. Ich martwe ciała znaleziono w celach jeszcze przed zakończeniem procesu. Była kobieta, bardzo dobra znajoma, ale bez żadnych podtekstów. A dlaczego wyszedł minister Dębski? Być może chcieli porozmawiać o czymś, żeby niepowołane uszy tego nie słyszały. Karę 8 lat pozbawienia wolności wymierzono natomiast 26-letniej Halinie Galińskiej, pseudonim Inka, która pamiętnego wieczoru towarzyszyła Dębskiemu i która na polecenie Baraniny wyprowadziła byłego polityka z restauracji, wystawiając go na celownik zabójcy.
Kobieta opuściła więzienie w 2009 roku i wraz z poślubionym jeszcze za kratami Francuzem wyjechała z Polski. Po latach od zabójstwa Jacka Dębskiego pojawiły się nowe teorie sugerujące, że w nocy 12 kwietnia 2001 roku strzelców było 2 oraz że sama egzekucja miała związek z rzekomymi powiązaniami byłego ministra z Urzędem Ochrony Państwa. Osoby decydujące się na działalność polityczną muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później narobią sobie wrogów. I pół biedy, jeśli ta wrogość kończy się jedynie na słowach. Co innego, jeśli emocje biorą górę, a inwektywy zastępuje wystrzelony pocisk. Analizując przypadki zabójstw polityków z ostatniego stulecia, nie sposób uciec od wrażenia, że chociaż czasy się zmieniają, a wraz z nimi zmienia się społeczeństwo i sytuacja polityczno-gospodarcza, tak niezmienna pozostaje prawda, że w sporcie jak i w polityce trudniej jest być zawodnikiem niż kibicem. Partnerem odcinka jest sklep militaria.pl, gdzie właśnie wystartowały Black Weeks ze zniżkami aż do 70%. Link w opisie.